Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam. Dzisiaj znowu, jak widzicie, jam w Skawinie. Natomiast zrobiło się zimowo, to jest i Mikołaj, są i choinki. Ale dzisiaj będzie odcinek z serii Pogromcy mitów. Dzisiaj przyjedzie elektryk, który ładuje się w takim czasie, jak standardowy kierowca spędza na stacji, tankując swoje auto. Mam tu na myśli skorzystanie z toalety, zapłacenie za paliwo i zatankowanie. Przyjedzie tu elektryk, którym można ciągnąć przyczepę. Przyjedzie tu elektryk, który łamie dużo stereotypów i mitów na temat aut elektrycznych. Przyjedzie z daleka i przyjedzie z czymś za sobą, ale to już zobaczycie zaraz. Zapraszam do oglądania. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na. No i patrzcie, jedzie. Dzisiaj takim zestawem pojedziemy. My tu po prostu sprawdzimy. Będę wdzięczny za jakieś łapki w górę, lajki i tym podobne rzeczy. Bo Artur przyjechał aż z Warszawy. Jeszcze mieliśmy komplikacje, bo przyczepę, którą mieliśmy ciągnąć, zasypał śnieg. No i musiał jeszcze pożyczyć po drodze przyczepkę. Także dzisiaj długa historia, ale udało się w końcu spotkać. Idę się oczywiście przywitać. Będzie duża przyczepa z dużymi oporami, na pewno będzie duże zużycie. Cześć Arturze, miło Cię poznać na żywo. Co to masz za przyczepę? Wybrałem największe co było. Krótkie 360, znaczy w zasadzie to przeprawa przez śnieg, a nie 360. Jeszcze w takim kolorze EV6 nie widziałem. Bardzo się ładnie prezentuje. Tylko przyczepa nie pod kolor, no. Dobra, idziemy dookoła. Próbuję nie nasypać sobie śniegu do butów. No popatrzcie, jak to auto się prezentuje. Mi się tam zawsze do niego śmieje buzia. A jak zawsze jeszcze sobie sprawdzę, co tu za opony. Yokohamy, zimóweczki 255 45 20. Także zdecydowanie duże ogumienie. Jeśli tutaj są dwie masy, to różnica między nimi to jest masa przyczepy. Z tego wynika, że 4 tony może być masa zestawu. No my teraz mamy poniżej 3,5 tony, czyli można na zwykłe prawo jazdy jechać. Z tej różnicy wynika, że tonę 600 możemy tutaj pociągnąć. Tutaj mamy wersję tylnonapędową, czyli RWD. I co od razu mi się rzuciło? 230 V, 3,6 kW. A jeszcze z ciekawostek, co my tu mamy? Podgrzewane i wentylowane 3-stopniowo fotele. Tak to tu wygląda. Podgrzewaną kierownicę. Czyli wszystko, co ja lubię. Teraz musimy się gdzieś tu zawinąć i nie zakopać. Kurczę, trochę nie przewidziałem tej ilości śniegu. No i zegary mamy pokasowane. Ruszamy w stronę Zakopanego. Dobra, pierwsze pytanie standardowe. Skąd taki pomysł na elektryka Ci się zrodził? No sam pomysł, znaczy na A pojazdy... od czego się zaczęło? Zaczęło się od skutera elektrycznego, który miałem 10, 12, może nawet lat temu. To był trochę niewypał, bo ten skuter to jeździł maksymalnie 45 na godzinę. Dojeżdżałem nim do pracy 30 km w jedną stronę, więc to było takie przez zaciśnięcie zębów. Dojeżdżałem praktycznie na rozładowanej baterii, więc to było takie uda mi się albo nie uda. No od tego się zaczęło, ale no to był niewypał, sprzedałem ten skuterek i długo nic. I później Prius w hybrydzie, z czego byłem bardzo zadowolony. To moim zdaniem no, strzał w dziesiątkę był z tym samochodem. Jeździłem nim 5 lat. Żeby było taniej jeszcze, ja do tego Priusa założyłem gaz. Więc to jeździłem na powietrze prawie, że. No i no ten już Prius wchodził trochę w lata, bo on miał 12 lat, nic się z nim nie działo, bardzo dobry samochód. No ale tak zaczęliśmy myśleć na początku o czym? O Tesli S, używanej. Ale
Tak, nie do końca byłem przekonany do tych używanych, bo to ściągana ze Stanów miała być Tesla. Nie zdecydowałem się. Rok przerwy i po roku zacząłem szukać coś na rynku europejskim i już nowego. Jak Kia i Ioniq 5, Ioniq 4. 5, ale tam była tylko mała bateria. Aha. Więc no, zależało mi na dużej baterii, bo to plan był taki, że to będzie jedyny nasz samochód. Czy w Ioniqu były dwie baterie, tylko ta większa była troszkę mniejsza, tak? Znaczy wtedy jak ja chciałem Aha. kupować, to nie było, bo to było, jak ja szukałem, to było ponad 1,5 roku temu Aha. i co? I chciałem wybrać coś z większą baterią i dlatego stanęło na Kii. Wybrałem wszystkie komponenty. No teraz jedyną rzeczą, którą bym zmienił, no niedługo jeżdżę, bo jeżdżę no, ponad miesiąc troszeczkę. Czyli 500 przejechane. Tak. To da się jeździć. Da, Pierwszymi do balony. Da, jak najbardziej da, to nie ma z tym w ogóle problemów. Bym wybrał 4x4. To jest jedyna rzecz, co bym zmienił w tym samochodzie. To nie oglądałeś mojego filmu chyba. No właśnie potem już oglądałem. A potem oglądałeś. Tak, zmieniłbym na 4x4, chociaż wtedy dlatego wybierałem tylko na tył napęd, ze względu nie tylko na cenę, ale też, że tam trochę większy zasięg miało. Ale w tym momencie to mimo wszystko wybrałbym 4x4. No 4x4 daje To daje jest frajdę z jazdy. jedyny, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego auta. A wybrałbym 4x4, ponieważ bardzo często jeździmy w góry. Właśnie jakiś śnieg, jakieś trudne podjazdy. Nie ze względu na przyspieszenie, bo tam ma trochę więcej, jest silniejszy samochód, ten ma 230, tamten ma ponad 300 na 4x4, ale nie kierowałem się przyspieszeniem, tylko raczej Trakcją. trakcją. Tak. No i No co? i tak doszliśmy do Tak. Kii EV6. Na którą czekałem 11 miesięcy od chwili zamówienia. Zamawiałem ją właśnie w grudniu zeszłego roku, przed podwyżkami. Na szczęście udało mi się, wtedy jeszcze była cena gwarantowana, zachowałem cenę, więc kupiłem jeszcze po cenie starej, a podwyżek było chyba za 3-4 nawet od chwili, gdy złożyłem Kolejne pytanie muszę Ci zamówienie. zadać, zanim odpowiesz. To ile finalnie Cię to auto kosztowało? Udało mi się zdobyć dofinansowanie z Bosia, więc ostatecznie kosztowało mnie, żebym nie skłamał, po zniżce niecałe 200 000. I tak zerknąłem do tyłu i mówię, ktoś nas śledzi. Przyspiesz, nie? A to przyczep. To drugi mito balony, mieszkasz w bloku, jeździsz elektrykiem. Jak Ci się udało tego dokonać? Tak, mieszkam w bloku, jeżdżę elektrykiem, mam garaż podziemny, to jest ogromną zaletą. I tu w prawo. Na Zakopane. Na Zakopane. Dobra. Na początku naczytałem się wiele rzeczy w internecie, że to jest strasznie skomplikowane, żeby założyć takie gniazdko i praktycznie niewykonalne. W internecie wszystko jest skomplikowane. No właśnie. No to jak skomplikowane, no to chciałem prosić kogoś o pomoc i też taki kanał na YouTube jest, który pomaga w założeniu. Już nawet wstępne rozmowy zacząłem, ale coś mnie tknęło, pójdę do wspólnoty i się spytam. Kto pyta, nie błądzi. Tak, poszedłem do wspólnoty i okazało się, że w ogóle nie ma problemu. Że okej, tylko tak, pierwsza rzecz, musi przyjść elektryk i zrobić wywiad, czy tam się da. No to następnego dnia umówiłem się z elektrykiem, obejrzał, nie ma problemu, trójfazowe złącze 11 kW, można tam założyć. Poszedłem do wspólnoty i podpisałem odpowiednie dokumenty, wypełniłem, że chcę takie złącze już oficjalnym torem. To jest bezpłatne w ogóle, za to się nic nie płaci. No płaci się tylko za pracę elektryka, bo samemu nie możemy tego wykonać, tylko ktoś musi mieć uprawnienia do tego. Umówiłem się z elektrykiem, tylko jeszcze było pytanie, czy chcę 200 na 230, czy trójfazowe. Trójfazowe, dokładnie. Tak. No to potwierdziłem, że interesuje mnie tylko trójfazowe złącze. Za miesiąc, bo akurat to był okres wakacyjny, za miesiąc, bo tak to 2 tygodnie miał założone, za miesiąc już miałem podpięty. Kupiłem jeszcze wcześniej jakiegoś wallboxa i miałem założone
urządzenie na ścianie i koniec. I to Czyli masz jest to swoje wszystko. miejsce ze swoim gniazdkiem Tak, i jest ogólnodostępne, więc żeby mi ktoś nie podkradał prądu, wybierałem takiego wallboxa, gdzie mogę wyłączyć ładowanie z przycisku i tylko z aplikacji mogę to włączyć po wpisaniu kodu PIN. To wszystko. no i cały problem rozwiązany. No to dobra, to tak ładujesz. A i oprócz tego, to jest taki dodatkowy atut. Mój pracodawca zgodził się na to, że mogę też ładować w firmie, więc to też nie jest kłopot, więc też mogę Jak ładować ja to się mówię, pod pracą. prąd jest wszędzie, tylko trzeba umieć do Tak. niego dotrzeć. No. Tak, tak. Nie jest tak. to trudne, ale no, niektórzy mają przed tym opory. No, nie zawsze tak wszystko gładko idzie. To też muszę uczciwie powiedzieć, że znam historię zupełnie przeciwne od Twojej, gdzie tam po prostu kłody pod nogi rzucali wszyscy, ale to zazwyczaj wynika z tego, że wystarczy jedna osoba w wspólnocie, która się boi technologii i ona będzie tam opowiadać takie historie niestworzone, że potem wszyscy zaczynają się bać. Nie? No, No w moim wypadku to, znaczy być może dlatego, że to był młody człowiek, który tam jakby trzymał pieczę zarządzał tymi blokami. Nie ma problemu. W ogóle bardzo proszę. No to, tylko ty elektryk właśnie musiał sprawdzić Ile Cię możliwości. kosztowało finalnie zamontowanie tej siły? Kosztowało mnie to całkiem sporo, bo dużo kabla musiałem kupić. To musiał być kabel ogniotrwały, to się chyba nazywa, ze względu na przepisy PEPOSZ. Kabla musiałem pociągnąć w granicach 50 metrów i koszt wyniósł razem z montażem wyniósł mi 6000 zł. Plus do tego wallbox w granicach kolejne 2400 z tego co pamiętam. Czyli jakieś ponad 8 tysięcy. Ale ja to potraktowałem tak, że dostałem dofinansowanie i miałem 7 tysięcy na dodatkowe wydatki. No i część spożytkowałeś Tak, część spożytkowałem na właśnie na miejsce do infrastrukturę. ładowania. Dobra, tak. Już tyle przejechałeś, to jeszcze muszę zapytać, gdzie najdalej byłeś i gdzie się najszybciej ładowałeś? Miałeś już jakieś doświadczenia? Tak. Tydzień po zakupie, nawet niecały, kilka dni po zakupie, pojechaliśmy w Bieszczady i niestety infrastruktura na Bieszczadach jest bardzo słaba, ale 100 km przed naszym punktem docelowym jest ładowarka 120 kW w centrum handlowym. PowerDot, tak? Tak, PowerDot. To jest bardzo nowy tam obiekt i widzę ratujący Tak, tych naprawdę sytuację. świetna sprawa, bo to jest 100 km, naładowaliśmy się do 80%, już do 100% nie chciało nam się czekać. I dzięki temu dojechaliśmy na miejsce, pojeździliśmy po okolicy i wróciliśmy. Niestety nie udało się znaleźć spalnią, bo to spaliśmy w takim schronisku szkolnym, więc no, pani się niestety bała elektryków, że jej się spali instalacja, że no, bała się, więc nie użyczyła nawet gniazdka. No, liczyłem się z tym. Następnym razem dzwoń do mnie, to ja tam kilka miejscówek mam, gdzie mają gniazdka i to nawet takie 11 kW siłowe, więc można się bez problemu podładować. No, jakbym bardzo chciał, to bym pewnie się gdzieś poszukał, dogadał, ale że miałem w akumulatorze duży zapas, to nawet nie przykładałem do tego wagi. Z jakimi mocami tam Ci ten PowerDot Maksymalnie 120. 120 kW Maksymalnie 120, bateria była nagrzana, więc praktycznie 2 minuty po podłączeniu maksymalną moc i trzymał do samego końca. Do 80% 120, no tam być może pod sam koniec troszkę spadło, ale to kilka kilowatów. Ale bardzo ładnie. Słyszałem, tak, włączyła się wtedy chłodzenie baterii, no to było słychać tam jak się uruchomiło. No i takich ładowarek nam potrzeba, tak Ci wejdę w słowo. Tak. To jest coś, co zmienia postać elektromobilności i rzeczy, zwłaszcza przy takim samochodzie, który się potrafi tak szybko ładować. Coś, co się miałem Ciebie jeszcze pytać. Ty już masz taką tu wersję wgraną softu, która podgrzewa baterię przed ładowaniem? Niestety to tylko podgrzewa wtedy, gdy ustawię na nawigacji punkt docelowy na ładowarkę. nawigacji. Tak. Planujemy właśnie w przerwie świątecznej pojechać we włoskie Alpy. Całą rodziną z bagażnikiem na dachu, z nartami i to będzie taka wyprawa, to będzie 12-13 godzin jazdy. Tam pójdzie gładko, bo jest Ionity. Właśnie, masz tą kartę Mam Ionity kartę, dostałem i masz przez rok ten abonament gratis, tak? Tak. Czyli masz tam złoty 30, złoty 50, tak? Coś Tak, takiego. coś koło tego i już wstępnie patrzyłem sobie trasę, więc postoje będą się wahały między 12 a 15 minut, więc to nieodczuwalne praktycznie do rozprostowania kości.
Więc myślę, trasa przebiegnie bardzo zgrabnie, a następną naszą wyprawą to jest Nordkap. W wakacje. Ambitne plany. W wakacje, tak. No, jestem motocyklistą, tak w ogóle, i to był plan pojechać na motocyklu z żoną we 2 osoby właśnie. W zeszłym roku nie udało się, pojechaliśmy do Albanii na motocyklu, a w tym roku planowaliśmy na motocyklu na Nordkap, ale się nieco nam plany pozmieniały, no jest samochód, no i tak pomyśleliśmy sobie, że może rodzinnie wyruszymy na tą wyprawę właśnie samochodem. Tam z ładowaniem już myślę w ogóle nie będzie problemu. No, urlop będzie wymagał 3 tygodni, żeby na spokojnie sobie pozwiedzać i pojeździć po okolicy. Więc dookoła Morza Bałtyckiego. Właśnie minęliśmy seteczkę Orlena, jesteśmy w Myślenicach i takie krótkie rzut oka na zużycie 33,7 kWh. Jak to z przyczepką? Za szybko nie pojedziemy, no bo nas ograniczają przepisy. No i jedziemy, a tam w oddali naśnieżają już hełm, czyli pierwszy wyciąg narciarski na trasie. A co tu mamy jeszcze ciekawego? No to mamy tutaj 2 gniazdka zapalniczki, nie 2 gniazdka, gniazdko zapalniczki typ C i zwykłe USB-A, także mnogość złączy. Kolejne typ C w jednym siedzeniu i w drugim siedzeniu, także mamy 4 złącza typ C i jedno zwykłe USB typ A. No i taka piękna zima, ładne słońce, więc postanowiłem zmienić kadr. No dzisiaj niestety szybę to trzeba będzie co 5 minut chyba myć, bo papra się okropnie. Ale takie to uroki zimowej jazdy. Ostatnie 3 dni sypał śnieg, zastanawialiśmy się z Arturem, jak my ten test wykonamy. Nie udało się tej pierwotnej przyczepy wytargać spod śniegu, więc dzisiaj Artur po prostu wypożyczył na potrzeby tego testu przyczepę. Także wielkie tam podziękowania dla Ciebie. Proszę. Za zaangażowanie. No i ciekawy jestem, jak kijanka się zachowa, jakie zużyje, jak to będzie w stosunku do ID4. Mamy warunki podobne, jedziemy bardzo podobnie. Tam była co prawda cięższa przyczepa, ale była bardziej opływowa i niższa. Więc myślę, że wyrównane szanse. No zobaczymy. Tutaj podejrzewam, że w górę może być niższe zużycie w stosunku do ID4, no bo mamy po prostu mniejszy ciężar za sobą. Tam była tona, a tutaj mamy kilkaset kilo, pewnie mniej. Natomiast w dół, no zobaczymy. Oglądajcie do końca, to zobaczymy, co z tego wyszło, bo sam nie wiem. Tak jak i Artur nie wie, tak i ja nie wiem, jak ten test przebiegnie. Od tego są testy, żeby sprawdzić. A wracając do kosztów, to ile Cię kosztowało ubezpieczenie? Bo to jest zawsze też taki temat. No ubezpieczenie miałem w PZU automatycznie w KII. Zaproponowali mi. I z tego, co się dopytywałem, to niestety zmiana tego na zewnętrzne ubezpieczenie wymagałaby jeszcze dodatkowej papierkologii, zgody leasingodawcy. No tak, to jest. Więc odpuściłem sobie, a zapłaciłem za ubezpieczenie, taki fulla brałem w granicach 3600. Czyli obalamy kolejny mit, że elektryki się ubezpiecza dużo drożej. Auto spalinowe tej wartości też by tyle na pewno kosztowało lub więcej, ale zawsze w kolejnym roku, jak jednak by się chciało Ci trochę tam ponaciągać z tymi papierami, to zadzwoń do Beniamina, link zawsze znajdziesz pod każdym Zakopane testem. Już wielu Zakopane testerów się u niego ubezpieczyło i przeważnie da się z 1000 zł jeszcze zaoszczędzić. Także Taki mam zamiar. warto czasem poświęcić nawet jeden dzień na plątanie się w tych papierach, zbieranie ofert, ale gdzie można zarobić 1000 zł w jeden dzień, więc czasem warto. No wiadomo, że na co dzień mamy za mało czasu na wszystko, ale w takich przypadkach myślę, że ma to jakiś sens. Z dodatkowych kosztów, o których jeszcze zapomniałem wspomnieć, to był hak, A właśnie, który o haku zakładałem. Tak, mieliśmy i porozmawiać. niestety to nie było tanie. Zakładałem to w KII i koszt haka, no razem z montażem, tak, ze wszystkim, wyniósł mnie 4,5 tysiąca. Komplet, związka, montaż, hak. Wszystko. I to jest oryginalny hak, czy jakiś oryginalny hak KII.
On jest Znaczy, taki wyciągany, tak? Wyciągany, tak, na zasadzie, że wkłada się kluczyk, przekręcam gałkę, wyciągam i on wypada praktycznie. Puszka z gniazdem chowa się pod spód auta, więc niczym nie zahaczę, jak nie mam haka. I tak to wygląda. 8,5 tysiąca stacja ładowania prywatna, 4,5 tysiąca hak, 3600 ubezpieczenie. No i jeszcze opony zimowe, To nie jest tani wydatek, niestety. bo tu są 20-calowe koła. Duże koła. Niestety, znaczy tak, myślałem nad jakimś tam ekonomicznym rozwiązaniem. Znaczy, myślałem w ogóle nad sezonowymi, nad całorocznymi kołami, oponami, ale ciekawostkę powiedział mi facet w warsztacie, że całoroczne opony może być zakaz używania ich w zimę. Że w Niemczech rozpatrują taką opcję i być może Polska też w to wejdzie, a bardzo dużo osób ze względów na koszty idzie w tym kierunku. No i tak pomyślałem sobie, no mam nowe letnie, no to kupię już nowe zimowe. Jak mi się zużyją jedne i drugie, to wtedy wejdę prawdopodobnie w całoroczne, jeżeli nie będzie tutaj tego nakazu wymiany w zimę na zimowe opony. Ja myślę, że to jest fake news, ale jeśli ktoś coś wie, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Nie chce mi się wierzyć, żeby nagle zakazali opon całorocznych. Za dużo to reklamują, mi się wydaje, żeby... Mam wrażenie, że to będzie tak, no. Ci, co serwisują auta spalinowe, to hejtują elektryki, a ci, co wymieniają opony, to hejtują całoroczne. No tak, bo nie mieliby roboty. Bo mieliby naprawdę dużo mniej pracy. Ja z oponami już od wielu lat jeżdżę, choćby w Lifie na całorocznych i ja u wulkanizatora się pojawiam raz na 3 lata, nie? A mając 2 komplety, no to trzeba się kilka razy pojawić w ciągu 3 lat. To prawda, to prawda. No, a co do ceny. Ceny opona mi jedna wyniosła w granicach 750 zł. Czyli to komplet kół 3000. Tak. Znaczy komplet opon de facto, tak? Tak. Więc no, brałem takie, powiedzmy, ze średniej półki. Były za 500 za sztukę, były i 1000 zł za sztukę. No, jakoś tak w środek się strzeliłem. Bardziej patrzyłem na decybele. To było raczej wyznacznikiem wyboru opon. No jak na zimówki jest cicho, to muszę przyznać. No też jestem mile zaskoczony. Po zdjęciu starych opon, no letnie opony są wyciszone gąbką od środka. Jest w środku gąbka. Wewnątrz no tutaj nie ma tej gąbki, więc samo to już... Znaczy zaraz po wymianie słyszałem pewną różnicę, ale to nie taka, która przeszkadza. Jest tak bardziej uderzenia przez tor, jak się przyjeżdża, to są takie bardziej głuche. A tam były takie wytłumione. A jeśli chodzi o moje wrażenia z jazdy z przyczepką, to w zasadzie nie wiem, że jedziemy z przyczepką, jak nie popatrzę do tyłu. Nie wiem, jak Ty to zza kierownicy czujesz. Na początku, jak jechaliśmy po mieście, było słychać takie uderzenie metal o metal, jeżeli chodzi o na haku, a teraz w trasie to pod gazem nie czuję żadnej różnicy. Widzisz ten piękny widok? Tam Tunel. jedziemy. Tunel, ale Tatry. No, Pięknie. Dzisiaj przepięknie. Dzisiaj będzie naprawdę widokowo. Tak do końca nie wiedziałem, czy ten test dojdzie do skutku, bo kurczę, dużo przeciwności, ale stwierdziłem, że jedziemy, choćby nie wiem co, bo miało być okienko pogodowe, no i jest. Za chwilę będziemy jechać tunelem. To Twój pierwszy przejazd? Pewnie pierwszy. Pierwszy. Ostatnio jak byłem w tej okolicy, to GPS pokazywał, żeby jechać. To tu jeszcze podpowiem, odcinkowy pomiar prędkości, czyli ustawiamy jakieś 105 na tempomacie, co naprawdę da nam jakieś tam pewnie 101 i możemy przemierzać tunel spokojnie, że nie dostaniemy mandatu. Zapomniałem, jedziemy dzisiaj z przyczepą, więc nawet tyle nie będziemy jechać. No i jesteśmy po drugiej stronie tunelu. Zdecydowanie przyjemniej się jeździ niż dookoła tą boczną dróżką. No i przepiękna pogoda dzisiaj. I no jeden z moich ulubionych elektryków, to jest moje auto marzeń, powiem szczerze, w wersji 4x4 i tak jak masz tutaj wyposażone, to jest petarda. No tutaj mamy wszystko, czego możemy oczekiwać od samochodu. Sporo komfortu, nieziemsko dobre prowadzenie, przynajmniej takie jest moje wrażenie, nie wiem jak Ty po tych 3000 Tak. czy 600 w tym momencie.
Jak oceniasz ten 3600, układ napędowy? tak, no bez porównania się lżej prowadzi, no, gabaryty są duże i to da się odczuć w mieście przy parkowaniu. Kamery bardzo pomagają, chociaż na początku nie miałem do nich zaufania, ale już się przyzwyczaiłem. Więc nie wcisnę się w każdą dziurę, gdzie wcisnąłem się poprzednim samochodem, ale sama jazda bardzo, bardzo pozytywnie odbieram. Jest przyjemnie, po prostu jeździ się przyjemnie. Nie jest tak męcząca jak w moim poprzednim samochodzie, w hybrydzie, który no, i tak oceniam go bardzo wysoko. To Prius moim zdaniem to jest bardzo dobre auto, ale tu jest o niebo lepiej, bez porównania. Czyli nawet. nie wymieniłbyś z powrotem nie na ma spalinowe? mowy nawet, nie. Już z żoną rozmawialiśmy, że gdyby była taka, może ona jeździ teraz komunikacją i nie ma potrzeby do drugiego auta, ale to na pewno będzie elektryk. I zawsze tak się zastanawiam, co tutaj uczestnicy z Zakopane Testów robią na co dzień? Czym się zajmujesz? Na co dzień jestem konstruktorem. Pracuję w branży POS, czyli reklamowej. Wymyślam regały, opakowania kartonowe. To jest to wszystko, co stoi w marketach, na takich końcówkach regałów, gdzie są produkty promocyjne wystawione i moim zadaniem jest zaprojektować odpowiednią konstrukcję tak, żeby się ładnie prezentowała, nie zawaliła pod ciężarem produktu, żeby była łatwa do złożenia, bo to wszystko jedzie na płasko, na miejscu. Przedstawiciel handlowy rozkłada ten regał, stent reklamowy. I na tym polega moja praca. Moja praca jest o tyle fajna, że codziennie nie ma praktycznie dwóch powtarzających się projektów. Każdy jest troszeczkę inny no i robię to, co lubię. No i to jest najważniejsze, że robić to, co się lubi, jeździć takim autem, którym jeździ Ci się najlepiej. Jakie tu mity jeszcze dzisiaj miałem obalić, bo coś mi chodziło po głowie, żeby zrobić taki trochę odcinek, że obalamy mity. No, udało się obalić mit, że mieszkając w bloku nie da się jeździć elektrykiem. Udało się obalić mit, że ubezpieczenie elektryka kosztuje majątek. No i jeszcze tutaj myślę, że to auto obala mit, że musi się auto długo ładować, no bo... Nie musi się długo ładować, znaczy to auto rzeczywiście ma szybkie ładowanie, bo to jest kwestia 18 minut i między 10 a 80, tak, w tym przedziale się naładuje. Ale ja mimo to, że mam w bloku ładowarkę 11 kW, ja wcale nawet z tą prędkością nie ładuję. Ustawiam sobie na ładowarce tak wolno sobie ustawiam, żeby mi się skończyło ładować nad ranem. Więc ja ładuję z prędkością 4 kW. To jest 4 z groszem, to jest jakoś wychodzi. I wcale nie musi się szybko ładować. To ustawiam szybsze ładowanie i ładuję do pełna, bo ja ładuję na co dzień do 70%, a ustawiam 11 kW, czyli to pełne ładowanie, i ładuję do 100%, gdy muszę wyruszyć gdzieś w trasę i szybkie ładowanie potrzebuję. Czyli dokładnie tak robisz, jak ja to od lat wszystkim opowiadam. Tak. I to naprawdę... I to działa, to działa. I to działa. No tak, na co dzień zasadniczo wystarczy zwykłe gniazdko, bo to tam masz 3-6 kW i też jesteś w stanie żyć z tym. Natomiast no, faktycznie zdarzają się jakieś wyjazdy, jakieś sytuacje takie, że coś Ci wypadnie, no to wtedy te 11 kW jest bardzo fajną opcją i no, czasem jest nawet zbawienne. No bo takie 11-kW siły to w każdej wiosce znajdziemy, w co drugiej agroturystyce i opcji tak. jest. A masz jakieś urządzenie takie mobilne do ładowania? Mam tylko te, które było w zestawie, jestem ale ono jest pod jednofazowe, ale jestem przed zakupem kabla, właśnie pod trójfazowe złącze, bo tam w tej mojej ładowarce jest kabel na stałe. A chcę kupić taki właśnie przenośny kabel, że gdzieś pojadę i będę mógł się naładować. No jest rozwiązań bardzo, bardzo dużo. Są takie stacje, gdzie możesz sobie końcówki wymieniać. Są takie stacje, że możesz kupić sobie trzyfazową i przejściówkę na 230, no tak, żeby jedno urządzenie zabrać i mieć wszelkie opcje. No i ewentualnie jeszcze kabel do słupka, bo z kabel do słupka chyba też nie dostajesz z autem, Niestety nie. Niestety nie, a ten, który Kia proponuje, to jest za drogi. No to tak już... to zazwyczaj jest, że w salonie się troszkę tak. płaci za to, że się kupuje w salonie. Że jest napis Kia, tak, to prawda.
Więc nie zawsze jest to najlepszy wybór. Jak oczywiście potrzebujecie jakiegoś sprzętu do ładowania, to ja tutaj polecę Rafała z firmy F-Stone, który się takowymi sprzętami do ładowania zajmuje. Sam używam tych kabli i uważam, że te kable typ 2 są naprawdę fajnie zrobione. Ma też tam no, wszystkie stacje jak Zenkary, te najtańsze, jakieś Konsy droższe, no i komplety przejściówek, także można poszukać. A przed nami, jak widzicie, przekop Zakopianki. No dzisiaj nie pracują, ale nie ma się co dziwić, no bo jest tu pewnie z pół metra śniegu. Za chwilę będziemy dojeżdżać do najwyższego pośredniego punktu trasy. Ja zobaczę, czy tu się da zobaczyć wysokość nad poziom morza. Da się. Zobaczymy, ile EV6 pokazuje. Moje pomiary z mojej kijanki tutaj były 812 do 818. No i zobaczymy, ile dzisiaj. Dzisiaj 812 metrów nad poziom morza. 813. Także dość dobra dokładność. Z dokładnością do kilku metrów tutaj nam to pokazuje. Po lewej stacja Circle K, tutaj szlak, bardzo fajny, można iść na schronisko tam w lewo, tam gdzie te domy. Najpierw mamy schronisko na Starych Wierchach, potem aż na Turbacz, a my robimy zużycie 66,5 km za nami, 42 kWh na 100 w tym momencie zużycie i 57 minut czas jazdy. Tak to się prezentuje na najwyższym pośrednim punkcie trasy, a tak prezentują się przepiękne widoki przed nami. Zaraz jeszcze będą piękniejsze, jak Artur umyje tą szybę. Budowa jakby troszkę wstrzymana, ale coś tam, jakieś auto jedno miga, więc coś się dzieje. No najpierw to będą musieli sobie tu pewnie odśnieżyć. Przejeżdżamy już nowym mostkiem, jego tu nie było. Chyba na poprzednim odcinku Zakopane testu, chociaż już troszkę się pogubiłem w kolejności publikacji. No teraz hak słychać, nie? Tak, na dziurach jedynym odgłosem jest ten hak. Bo auto ogólnie jest bardzo fajnie wyciszone i mam takie subiektywne wrażenie, że im jeżdżę autem z późniejszego okresu produkcji, to ono jest lepiej wyciszone. Nie wiem, czy to kwestia opon, czy jakiejś mojej sugestii, natomiast to pierwsze auto, takie w zasadzie te prasowe, to były takie prawie przedprodukcyjne. One według mnie były trochę głośniejsze, ale nie wiem, jeśli ktoś ma jakieś tu obserwacje w tym temacie, to też oczywiście niech da znać w komentarzach. No i właśnie auta przed nami ruszyły, a myśmy się zagadali, natomiast kijanka natychmiast piknęła, że się pojazdy oddalają. To jest bardzo fajna funkcja. U mnie ona działa tylko przy aktywnym tempomacie, a u Ciebie chyba cały czas. Cały tak? czas, ja teraz nie mam tempomatu i działa. Bardzo, bardzo fajna opcja. I tak sobie tu jeszcze rozmawiamy, jak to auto jest z przyczepą dogadane i jakie są Twoje tu obserwacje, bo już Tak, drugi raz jedziesz z przyczepą. To mój drugi raz z przyczepą, tak, i ogromną zaletą jest to, że raz pokazuje, które światła nie są sprawne w przyczepie, czy kierunkowskazy działają, czy stopu, czy pozycyjne. Komputer daje informację, żeby je sprawdzić, bo coś nie jest tak. No i, ale to już kwestia kamery, że jak jest hak włożony, to na kamerze widać końcówkę tego haka i idealnie można się wcelować pod przyczepę. Można podjechać co do centymetra praktycznie, podjechać pod samą przyczepę. To jest bardzo wygodne. Jak przyczepa jest ciężka albo jak jest załadowana, to dużo upraszcza niż ją A jeszcze ręcznie. Cię podpytam, jak cofasz z przyczepą, to czujniki parkowania się wyłączają z tyłu, czy wyją? Czujniki parkowania działają, jak ktoś przechodzi samochodem, to działają, ale nie wykrywa, znaczy jak jest przyczepa podpięta, to nie piszczą. Nie z piszczą tyłu, tak permanentnie, nie? Tak, że ktoś za nami jedzie, Aha. tak, to nie. To dobrze, bo jakimś autem jechałem, już nie pamiętam jakim, które nie wiedziało, że ma za sobą przyczepę i jak chciałeś cofać, to cały czas wyło, że coś jest, a No to była nie, przyczepa. To tak. No tutaj to jest dopracowane i to jest bardzo wygodne. A propos funkcjonalności, to aplikacja jest fajna. To mi też często korzystam z samej aplikacji. To jest moim zdaniem nieodzowna rzecz przy samochodzie elektrycznym, no bo raz wiem, ile jest naładowany. Dwa, mogę sobie włączyć rozmrażanie samochodu siedząc w domu i podgrzać go kiedy jeszcze jest podpięty do gniazdka, nie zużywając baterii. Zablokować, odblokować samochód, więc bardzo fajna opcja. Korzystanie z aplikacji jest bardzo pomocne.
No, muszę potwierdzić, bo nie wyobrażam już sobie skrobać szyb czy coś takiego, a tutaj z aplikacji Nie trzeba, tak. klikasz i idziesz do auta i szyba jest cieplutka. No w moim i- przypadku nie miałem jakoś bardzo często zamrożonej szyby, ale gdy już była, to jest kwestia 10-15 minut wcześniej sobie kliknę, żeby i wszystko jest rozmrożone. No i latem też docenisz, że jak wsiadasz do samochodu, w którym jest chłodno, a nie kierownica O, tak, parzy w a ręce, nie nie? parzy w ręce. No, Nie mam wentylowanej kierownicy, ale, ale myślę, że się będzie. Są wentylowane fotele. Bardzo, bardzo fajne auto, bardzo fajnie wyposażone. No i jedyne, co nam tu teraz psuje, to ta telepiąca się przyczepa, ale co ciekawe, jak jechaliśmy szybko, to w ogóle nie było tego efektu. Tak, Podejrzewam, bo ona że wtedy napiera. jakieś naprężenia były. Tak. A że Ona- to jest dwuosiowa przyczepa, to ona nie napiera, tylko tak sobie dynda Huśta gdzieś się, tam. tak. I takie nam tutaj daje dźwięki. Ale jak jechałem na jednoosiowej, też były te odgłosy. To było bardziej, jak cały czas ją ciągnę, to nie ma tych odgłosów. A jak ona zwalnia mi i jest ten luz na haku, to wtedy te odgłosy się pojawiają. Które auta mają gniazda 230 na pokładzie, no to tutaj mamy takowe dwa, bo jedno pod fotelem, a drugie, jak włożysz przejściówkę w ten port, to przejściówkę dostałeś w komplecie, tak? Tak, bo to jest wersja z plusem i ona właśnie z tego względu brałem, ponieważ mam też jakąś tam gdzieś działeczkę i jak będę chciał sobie podłączyć jakąś piłę, na przykład elektryczną, czy nie wiem, kuchenkę indukcyjną, na przykład jak będę chciał. A tu taki patencik z gatunku, jak to w Skodzie nazywało się Simply Clever, taki wieszak na kurtkę. A tutaj taka ciekawostka, można sobie wybrać, z jaką przyczepą jedziemy, z lekką, średnią czy ciężką lub automatycznie. I jak to sobie naciskamy, to tu się Znaczy to akurat jest średnia. O. ciężka, to ciężka będzie, dobra, zostawimy na A automacie. lekka to taka z rowerami. Dobra. No takie sprytne rzeczy. A jest tu jeszcze więcej sprytnych rzeczy. Opowiadałeś mi, że masz nisko w garażu i jest tutaj funkcja, która ratuje klapę przed porysowaniem. Tak, znaczy akurat nad moim bagażnikiem jest taka rura wentylacyjna i wybieram sobie w menu, jak wysoko ma się podnieść klapa bagażnika. Jest chyba 3 czy 4 poziomy. Takie proste rzeczy, a cieszą. Ja tam zawsze uważałem, że EV6 jest naprawdę dopracowanym samochodem, ale pomimo tego, że kilka tysięcy kilometrów już tym autem przejechałem, ciągle dowiaduję się czegoś nowego. Jak to mówią, podróże kształcą, to jakie sprzęty elektryczne jeszcze posiadasz? Bo zazwyczaj właściciele aut elektrycznych mają jeszcze jakieś inne sprzęty elektryczne. Jestem tego żywym przykładem, więc co u Ciebie jeszcze mieszka? Tak. Mam jeszcze, bo nie zawsze mam monocykl elektryczny, poruszam się na kole, tak potocznie to się nazywa. Jeżeli coś muszę gdzieś na mieście załatwić szybko, nie chce mi się wsiadać do samochodu i stać w korkach, tylko wsiadam na monocykl, który jest zwinny, szybki. Mam 2 wolne ręce, więc nawet do zakupy do marketu mogę sobie z tym pojechać i potem torbę trzymać w ręku. Takim monocyklem sobie jeżdżę i też to jest zaleta gniazdka w samochodzie, że jak chcę do obcego miasta pojechać, to monocykl do bagażnika, ładuję go podczas jazdy i zwiedzam miasto na przykład na tym monocyklu, gdzie w każdym momencie się mogę zatrzymać, obejrzeć zabytki i szybko przemieścić. A jaki zasięg to ma mniej więcej? 100 km. 100 km to kółko może i maksymalnie przejechać? 50 na godzinę. Ja W aplikacji mogę to pozmieniać oczywiście, ale 100 km na baterii, znaczy wiesz, to są różne, tak? Są Wiadomo takie, jak się jedzie. No. i też różne modele. Ja wziąłem taki troszeczkę wyższy model, gdzie no, tam zasięg, bo ja tym też do pracy jeździłem, 30 tam, ponad 30 km mam. To też jako ciekawostkę też jeździłem tym do pracy. No, zależało mi, że w jedną, w drugą pojechać i bez ładowania. No to Więc przeciekawe to takie tam. sprzęty. No dzisiaj go nie brałem, chciałem też pokazać Ci go, ale wszystko zasypane śniegiem, no tym się po śniegu nie da jeździć. To niestety. Kurczę, ale fajna sprawa. No, we mnie to trochę budzi grozę, ale to jest jak ze wszystkim, czego się nie zna. Ale to tak, pierwsze, bo to ja zanim kupiłem, to wypożyczyłem na tydzień, na weekend, i pierwsze dni, no to czułem się jak dziecko, które się uczy chodzić. ale tak, jest, są takie miejsca, gdzie można wypożyczyć sobie taki monocykl, sprawdzić, zobaczyć. Ja też taką godzinną lekcję sobie wcześniej
wykupiłem i po weekendzie tak naprawdę już mogłem się tym poruszać. Po tygodniu nie bałem się pojechać po ścieżce rowerowej, a po 2 tygodniach to już robiłem tym dziennie po 20-30 km, więc można się nauczyć, tylko trzeba chcieć, jak w wielu Jak ze sprawach. wszystkim. Tak, Tak samo jak autem elektrycznym też się można nauczyć jeździć i to ty jesteś naprawdę. na świeżo i w sumie co miesiąc już się myślę nauczyłeś, no bo co... Ja w tym momencie czuję się, jakbym jeździł tym od dawna samochodem. Jeszcze mam coś takiego, że jak gdzieś na przykład jak jechałem do Ciebie, no to popatrzyłem, gdzie mogę się naładować, gdzie jakby coś, jakby jakieś... Jeszcze mam, nie jest tak, że wsiadam na dłuższą trasę do samochodu i jadę nim bez myślenia, gdzie będę się mógł naładować. I jakoś jeszcze na to zerkam przed wyjazdem, jakąś tą drogę sobie zaplanuję. Przez ładowarki, na których mam nieco taniej, przez ładowarki, które są szybsze, to jeszcze sprawdzam, ale obawy już nie ma. Znaczy myślę, że to jest dobra technika na nasze tutaj infrastrukturę, nie? Gdy mamy pojedyncze ładowarki, gdy mamy różne takie jeszcze problemy, że nie ma hubów ładowania na przykład, takich Tak, wielostanowiskowych, to myślę, że jeszcze u nas jakiś czas to będzie bardzo dobra metoda, natomiast jak będziesz jechał gdzieś za granicę, pojedziesz do Włoch, zrobisz tą pierwszą trasę, zobaczysz, że tam co kawałek Ionity, co kawałek jakieś huby ładowania, no to tam już się jedzie jeszcze luźniej, no bo tam nie trzeba tyle się nad tym doktoryzować, że tak powiem, nie? No u nas niestety warto jeszcze troszkę przysiąść nad takim zaplanowaniem trasy, no bo żeby potem się nie zdziwić, nie? Tak, minusem jest to, że te stacje są pojedyncze, że nie ma, przyjedzie jedno auto i drugie może się naładować jedynie z piąrządu zmiennego w tym momencie. Nie ma... Z nie tak ma- zwanego nie ma- AC. No to, tak, jest, z to, tak jest, zwanego to jest AC. taki problem nasz, że te huby ładowania no, bardzo powoli powstają. Jest już kilka takich miejsc, jak choćby Kąty Wrocławskie, czy KFC Rokicińska w koło Łodzi, gdzie tam po prostu jedziesz i tam od razu masz, wiesz, 4 wtyczki, czy tam więcej CCS-a. I tam praktycznie zawsze się coś znajdzie, a nawet jakby były wszystkie zajęte, to za chwilę ktoś odjedzie, bo no, 4 auta wszystkie się nie będą ładować. No nie wiem, jakby to musiało być, żeby wszystkie 4 tuż przed Tobą przyjechały No z tak, pustymi no tak. bateriami. Więc to są takie miejsca, gdzie już się jedzie tak, jak ja jadę z Krakowa, to wiem, że tam dobra, do Łodzi to dojadę choćby nie wiem co, a w Łodzi to nie patrzę na nic, bo wiem, że się i tak załaduje. I to już są takie trasy, gdzie można jechać tak prawie, że w ciemno. Natomiast tam zerknąć w aplikację zawsze warto. No. Tak, i też wiele osób też mówiło mi, że gdzie ty się będziesz ładował, jak ty będziesz jeździł w trasy. Na trasy to się nie nadaje nawet, nie ma o czym mówić, no gdzie elektrykiem w trasę. No ale mówię, no kurczę, no nie spróbuję, to nie będę wiedział, no jednak można, no. Można sobie kupić koszulkę, nie znam się, to się wypowiem, ale, ale no ja mówię, ja muszę sam sprawdzić, zobaczyć jak to działa, czy to działa i rzeczywiście będę miał o tym opinię, gdy to sam sprawdzę. No i sprawdziłem, da się. Da się. No i takich opinii zawsze miło się czyta, czyli opinii użytkowników. Nie muszą to być zawsze cukierkowe opinie, bo są różne problemy. Natomiast to są opinie, które są coś warte. No bo nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz, ale dużo ludzi pisze mi, że lepiej by było jechać takim autem spalinowym, siakim, owakim, że najlepsza to hybryda w gazie. Tu jesteś żywym przykładem na to, że miałeś hybrydę w gazie i jakoś nie zamieniłbyś się z powrotem. Nie, miałem hybrydę w gazie, miałem Priusa w gazie i świetne rozwiązanie, ale to jest lepsze. No właśnie, no tak. Jeżeli chodzi o koszta, to jazda jeżeli ma się na jakiejś stacji abonament wykupiony, na przykład na Greenwayu, to jest porównywalne, myślę, do tankowania gazu, tak? Jeszcze trzeba doliczyć te przeglądy obowiązkowe gazu i no mimo, że tam się nic nie działo w tym samochodzie, to i tak szukałem czegoś innego, nie tylko, no to tam już wiek tego samochodu, tak, no już 12 lat i 12 lat z baterią się nic nie działo w tym Priusie, bo ja jeździłem do Toyoty na Czyli przeglądy baterii. kiedyś kupiłeś hybrydę, tak Ci wejdę w słowo, to Ci mówili, że Ci się ta bateria zaraz zepsuje Tak, i tam, a ta i bateria, jakoś się nie zepsuła. bo 10 lat ona była na takiej, jak się co roku robiło badanie tej baterii, to gwarancję się przedłużało na kolejny rok.
i cały czas ona przechodziła swoje testy wzorowo. Więc no, jak tam wytrzymała taka malutka bateria, bo na tamtej baterii to ja mogłem przejechać, bo to miękka hybryda. Dosłownie, nie wiem, tam było 4 km na samej baterii, to maksymalnie 50 kilka na godzinę. No to jak tutaj mam do dyspozycji grubo ponad 70 kW, no to jak nawet ta degradacja będzie po 10 latach kilkanaście procent, to się nic nie wydarzy, myślę. Niewiele to zmieni. Tak. A tutaj masz 150 000 i 7 lat gwarancji, z tego co pamiętam. Tak, nie? to prawda. To prawda. Natomiast jak ja to mówię, no, niektórzy mówią to 7 lat gwarancji, a potem kupujesz nową, a w aucie spalinowym jak masz 2 lata gwarancji na silnik, to potem kupujesz nowy, no to są tego typu komentarze, no, czasem to mi ręce opadają. To jest, jak ja to mówię też, to jest gwarancja na czarny scenariusz, czyli jak ktoś będzie zawsze ładował na szybkich stacjach, zawsze ładował do 100%, bo będzie robił wszystko jak najgorzej, to wtedy ta gwarancja ma... Gwarancja jest tak zrobiona, żebyś nie musiał z niej skorzystać, bo to jest strata dla producenta, więc ona ma przetrwać ten cykl gwarancyjny 7 lat, jak będziesz źle z nią traktował. Jak będziesz ją lepiej traktował, no to tylko lepiej dla niej i będzie mniej zdegradowana. Znaczy tak naprawdę ja nie będę tym samochodem prawdopodobnie jeździł 10 lat, sprzedam go wcześniej, więc ja oszczędzam ten samochód, baterię, dbam o nią, no to tak naprawdę dla kolejnego użytkownika, no bo być może jeżeli sytuacja na to materialna pozwoli, ja to auto wymienię za jakieś 5-6 lat na jakiś nowszy typ, bo ja myślę, że technologia pójdzie bardzo do przodu w tej dziedzinie, że to jest błyskawicznie się zmienia. Że jak ja kupowałem naszego Leafa, no to był obowiązujący model w salonie, nie? Czyli tam w porywach 200 km zasięgu i tyle, a tutaj jadąc w takim trybie jak Leafem można zrobić 500 bez problemu. No to tutaj technologia w ciągu 5 lat, no 4 lat, troszkę ponad 4 lat zmieniła się zupełnie, nie? Tak, chociaż cały czas uważam, że nie jest problem zasięgu samochodów, tylko problem infrastruktury. To jest tutaj, jeżeli będzie infrastruktura doskonała, to zasięg nie będzie miał takiego znaczenia, bo zatrzymanie się... Typowy kierowca potrzebuje tego przystanku co 2 godziny i... No ja też po drodze gdzieś tam się zatrzymywałem, nie ładując samochodu, jadąc do Ciebie, po prostu żeby się zatrzymać i tam odpocząć na jakimś mopie sobie stanąłem, chwilę odpocząłem. No zdrowo jest co 2 godziny rozpostować kości dla takiej higieny osobistej. No, wiadomo, że można jechać na upadłego, ale to potem jakoś tak źle się jedzie, nie? Znaczy ja robiłem takie trasy, bo nie pierwszy raz jadę w Alpy, nie pierwszy raz i we francuskie jeździłem i były takie strzały, że jechałem i 20 godzin non-stop za kierownicą, ale to po prostu byłem szczątkiem człowieka i to ja potem... Ja nie funkcjonowałem wtedy. Jeden dzień potem na dojście do siebie. Tak. Dalej tam na Zakopane. Jeden dzień był stratny na dojście do siebie, więc dobra, ale muszę przerwać na chwilę, bo mamy tak. Na 12 zaraz będzie Kasprowy, a my mamy w Poroninie przy Leninie 91 km po godzinie 28, zużycie 37,4 kWh. A teraz na 12 Giewącik i jakie mniej więcej zużycia masz takie na co dzień jeżdżąc tam po Warszawie, wokół Warszawy? Tak, zimowe zużycie i jeżdżę jak zwykłym samochodem, nie jakoś oszczędzam ogrzewanie między 20 a 21 stopni. Kurtkę zdejmuję zawsze w środku i waha się tak pomiędzy 22 a 25. Czyli taki typowy zasięg wychodzi koło 300 km. A jeszcze podpytam, Ty masz tu wersję z pompą ciepła, czy bez pompy ciepła? Nie brałem, oglądałem Twój film, nie brałem. I aktualnie mamy poważny mróz, bo na zewnątrz minus 8 stopni. Na ogrzewanie potrzebujemy w tym momencie 2,5 kW. Czyli godzina jazdy to jest 2,5 kWh. Ostatnie prawie że metry przed nami, popatrzcie ile tu śniegu. I tu jedziemy na centrum. No i podjeżdżamy na ładowareczkę. Tutaj na tym miejscu, na tym odcinku testowałem wersję 4x4. Rozpędzała się jak po asfalcie. Gorzej było z hamowaniem. Zestaw kamer 360 i mamy 98 km, 38,1 zużycie i godzinę 40 czas jazdy. W akumulatorze pozostało nam jeszcze procent, ile tam? 19% i 46 km zasięgu. To co, odpinamy przyczepę, Odpinamy. tak? No i termometr nie kłamie, jest tak zimno przeraźliwie, że masakra. Słyszycie ten dźwięk?
skrzypiącego śniegu. Dzisiaj prawdziwy zimowy Zakopane test. O, w aucie było przyjemnie, a tutaj jest po prostu masakra. Dobra, auto podpięte. Stacja prosi o przyłożenie karty. Przykładamy kartę. I jak zawsze dziękuję Greenwayowi za sponsorowanie ładowań na Zakopane teście. Nawiązywanie połączenia. Styczniki wystartowały. Tutaj jest wolna ładowarka. Jak patrząc na moc ładowania tego samochodu, bo to auto może przyjąć nawet 230 kW. No to teraz zobaczymy, jaką moc tutaj zobaczymy. To jest petarda konstrukcja, bo to auto zgłasza 450 V. Natomiast ta stacja chyba przy tych temperaturach nie potrafi więcej dać niż 46 kW. I z taką mocą się teraz będziemy ładować. Idziemy coś zjeść. I taki piękny wieczór nad Tatrami. Pizza zjedzona. A teraz przy użyciu karty Greenwaya sprawdzamy, ile czasu je się pizzę. Taka normalna czynność. Tym razem zajęła nam troszkę ponad godzinkę i w tym czasie doładowaliśmy 47 kWh. Stan baterii to 75%. I liczniki po naładowaniu wyzerowały się same, więc ruszamy w stronę Krakowa ze stanem 75%. No i na razie duże zużycie, bo podgrzewamy przez godzinę wychłodzony samochód, ale popatrzcie, jaka temperatura. Minus 10 stopni. No masakra, jak zimno. No i miałeś przygodę z Orlenem, przed chwilą mi opowiadałeś. Jak to sobie poradziłeś, bo nie chciała Ci aplikacja wystartować? Tak, to mój błąd był taki, że podczas instalowania aplikacji nie wyraziłem wszystkich zgód, które się tam pojawiły, ale do tego doszedłem później. Problem miałem zatrzymałem się na stacji ładowania, podłączyłem auto i nie mogłem w aplikacji wybrać tej stacji, na której byłem, żeby uruchomić start. Przypomniałem sobie, że jest taka opcja na Orlenie, że idę do kasy, pana kasjera proszę o pakiet 10 kW, mają tylko dziesiątki z tego co mi wiadomo, 10 kW, płacę za to, dostaję kwitek z kodem, dzwonię na infolinię i pani zdalnie uruchamia mi ładowanie. Tych kwitków mogę wziąć 5, 10, 20, ale każdy z nich ma po 10 kW. To mi uratowało w tamtym momencie sporo czasu na szukanie innej stacji do ładowania, więc to jest fajna opcja. Bardzo, bardzo dobrze, że w końcu jest jakaś opcja, bo były takie czasy, kiedy był kasjer w kasie, była ładowarka, jak się nie udało aplikacją, to była laweta. I to była jedyna opcja, więc tutaj dobrze, że w końcu to w ten sposób rozwiązali. Bardzo fajny protip taki dla użytkowników. My już mamy minus 11 stopni, więc dzisiaj obalamy kolejny mit, że się nie da elektrykiem jeździć w zimę, że bateria zamarznie, słyszałem, i nigdzie nie pojadę. Więc no nie, tak to nie działa. A my będziemy zjeżdżać na Harendę. No gdybyśmy sobie nie grzali tutaj i manewrowali w międzyczasie, to pewnie udałoby się zużycie wyzerować, natomiast no to jest zużycie od momentu odpięcia samochodu od stacji ładowania, a my tam jeszcze chwilkę spędziliśmy na przypięcie choćby przyczepy. I na ustupie minus 12. A taką statystykę mamy pod tunelem. Godzinę 10, prawie 50 km, 25,3. W tunelu było minus 4, przed tunelem było minus 10, minus 11, minus 9. Takie temperatury. Teraz minus 5 pokazuje, ale to chyba jeszcze temperaturę czujnik ma z tunelu. A taką mamy statystykę. Niecałe 2 kW idzie nam na ogrzewanie, co stanowi 23% na ten moment. No i jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie, z powrotem 99,5 km, godzinę 56 i 25,5 zużycie. Ociepliło się tutaj w Skawinie, mamy tylko minus 4 stopnie i 43% w akumulatorze. A teraz popatrzmy tutaj, 79% poszedł na napęd energii, 18% poszło na ogólnie ogrzewanie i 3% na szeroko rozumianą elektronikę. Ja jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, dzięki.